No dzisiaj tak zupełnie inaczej. Jesteśmy w Niemczech, że tak powiem po sąsiedzku, około 70 km od mojego miejsca zamieszkania. Jesteśmy w destylarni Birkenhof. A ze mną dzisiaj dwie whisky z tej destylarni. Whisky te nazywają się Fading Hill. Po mojej lewej stronie jest to ich klasyczny single malt. Po mojej prawej stronie jest to ich klasyczny peated single malt. Sprawdźmy razem, jak smakują niemieckie whisky z destylarni Birkenhof. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Niemczech, jesteśmy w Westerwald, jesteśmy w miejscowości Nisteral, jesteśmy w destylarni Birkenhof. Ze mną dzisiaj dwie whisky z tej destylarni. Jest to 2 razy Fading Hill. Wersja nietorfowa z ciekawym wettingiem i wersja torfowa z jeszcze ciekawszym wettingiem. Ale zanim przejdziemy może do samych whisky, 2 słowa o destylarni. Tak jak już powiedziałem, destylarnia Birkenhof znajduje się w Westerwald, w miejscowości Nisteral. Jest to mała rodzinna Brennerei, czyli mała rodzinna destylarnia, która zaczęła swoją produkcję już w 1848 roku. Ale to też nie jest tak, że destylarnia od samego początku zajmuje się produkcją whisky. Destylarnia ta produkuje również edelbrandy, produkuje gin, rum, korn, jak i różnego rodzaju likiery. Byłem w tej destylarni z moim synem, z moją żoną, miałem możliwość zwiedzić tą destylarnię, nie tylko zwiedzić, jak i również oczywiście mieliśmy potem testing i kosztowałem nie tylko whisky, ale również inne ich wyroby i muszę powiedzieć, że są wyśmienite. Jeśli chodzi o produkcję whisky, to możemy powiedzieć, że Birkenhof jest młodą destylarnią. Zaczęło swoją produkcję w 2002 roku. W 2008 roku wypuszczono wtedy pierwszą swoją whisky, była to rye whisky. Na samym początku produkowano tylko i wyłącznie rye whisky i w 2008 roku wyszła pierwsza ich whisky na rynek. W 2015 roku kupili duży potstil na 1400 litrów i od tego czasu produkują single malty. Jeśli chodzi o produkcję whisky, produkują około 20 000 litrów whisky rocznie, z tego co się dowiedziałem. No nie jest to dużo. Destylarnie mają również swój własny magazyn, który mieliśmy możliwość odwiedzić. Oczywiście w samej destylarni też mamy duży sklep firmowy, w którym możemy zaopatrzyć się nie tylko w whisky, ale we wszystkie spirytusowe wyroby, które ta destylarnia wyrabia. Także i te oto 2 whisky kupiłem właśnie w tamtym sklepie i wychodzi to nieco taniej niż w sklepach online. Dobrze, więc co mogę powiedzieć o tych wypustach? Są to 5-letnie whisky, mamy deklarację wieku 5 lat. Mamy 46% ABV, mamy naturalny kolor i nie mamy filtracji na zimno. Co prawda nie znalazłem tego na opakowaniu, ale napisałem jeszcze później maila do destylarni i dostałem potwierdzenie, że whisky te nie są filtrowane na zimno. Oczywiście whisky te różnią się maturacją, dlatego zacznę najpierw od lewej strony. Ten klasyczny single malt po mojej lewej stronie miał swoją maturację w beczkach po bourbonie, po sherry oloroso, jak i po PX-ie. Więc mamy tutaj 3 rodzaje beczek. Bourbon, sherry oloroso i PX. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje około 50 euro. W sklepach online jest o około 5-6 euro droższa. Dobrze, więc przejdźmy teraz do strony praktycznej i zacznę od lewej strony, czyli od klasycznego, nietorfowego single malta. Dobrze, sprawdźmy jak jest na nosie. Jest bardzo, bardzo słodko i bardzo owocowo. Na pierwszego niucha mam bardzo słodką, dojrzałą gruszkę i mnóstwo jasnych, czerwonych owoców, słodkich owoców. Powiedziałbym, że mam czerwoną porzeczkę, ale taką słodką czerwoną porzeczkę. No teraz wyraźnie czuję PX-a. Mam śliwki. Słodkie, dojrzałe śliwki. Bardzo przyjemnie dąb. No jest tutaj troszkę takiej przyprawowości, świeżości od samego dębu. No whisky ta ma 5 lat. No czuć, że to jest nieco młodsza whisky, ale jakby mi ktoś powiedział, że ta whisky ma 8-10 lat, też bym to kupił. Nie wyczuwam tej absolutnie jakiejś takiej metalicznej młodości. Te 46%
jak najbardziej fajnie ułożone, bardzo przyjemna na nosie. Teraz troszeczkę oloroso, teraz troszeczkę więcej takich cięższych czerwonych owoców, troszeczkę politury meblowej i tak orzechowo-wytrawnie. Bardzo przyjemnie słód. Dalej wyczuwam słodycz tych owoców, może nie tak bardzo jak przy pierwszym niuchu, przy pierwszym kontakcie, ale jest bardzo przyjemnie. No teraz bardzo fajnie zapach miodu, słodki plaster miodu. No muszę powiedzieć, na nosie bardzo, bardzo przyjemna whisky. No i ciężko by mi teraz było powiedzieć, że to nie jest szkocka whisky. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Bardzo fajnie, bardzo słodko, bardzo owocowo. Bardzo dojrzała, słodka gruszka. Powiedziałbym również, że dojrzałe czerwone jabłko. Taka konfitura czerwono-owocowa. Taki owocowy czerwony kisiel. W Niemczech nazywa się to Rote Grütze. Bardzo fajnie. Mam i karmel, mam miód i sporo zbożowości. Jest tak słodowo-zbożowo, ale mam również taki wytrawny posmak. Kojarzy mi się to z płatkami żytnimi, takimi niesłodkimi, żytnimi płatkami śniadaniowymi. Czego nie powiedziałem, jeśli chodzi o słód użyty do wyrobu tej whisky, jest to niemiecki słód, jest to niemiecki jęczmień. Ja muszę w tym momencie powiedzieć, że o ile na nosie nie wyczułem różnicy pomiędzy tą whisky a szkocką whisky, oczywiście robiłem takie porównania również w domu, poza kamerą, to teraz na języku ten finish, ten posmak jest bardzo fajny, ale jest bardzo zbożowy. Powiedziałbym, że jest tak zbożowo, słodowo, troszeczkę miodu, takie mokre ziarna. Jeszcze odczuwam coś tej gruszki. Jest przyjemnie, nawet bym powiedział bardzo przyjemnie, ale inaczej. Ale inaczej. Takie whisky jeszcze wcześniej nie piłem. Na nosie znowu bardzo owocowo, bardzo słodko. No muszę powiedzieć, na te 5 lat absolutnie nie czułem alkoholowości na języku. Ledwo jakieś przyprawy. Powiedziałbym, mam tu troszeczkę goździka, może bardziej gałki muszkatałowej, ale nie odczuwam tu jakiegoś pieprzu czy imbiru. Na te 5 lat jest świetnie ułożona. To, co pozostaje właśnie, to taka wytrawność, taka zbożowość. Ale na nosie, no na nosie jest świetnie. Na nosie jest świetnie. Oczywiście teraz, po tym jak już skosztowałem tej whisky, to te nuty takie słodowo-zbożowe są dla mnie teraz bardziej wyczuwalne, ale dalej czuję tego PX-a, czuję oloroso. No teraz pierwszy raz, kiedy poczułem tak sporo wanilii, no muszę powiedzieć, ta whisky na 5 lat jest świetnie ułożona, te beczki świetnie ze sobą współgrają. Mogę powiedzieć, że ma naprawdę substancję, ma ciało, fajnie się to pije, jeszcze lepiej wącha. Jedynie co, to ten finish. To ten finish. Podoba mi się, jest troszkę inny niż zazwyczaj, jest taki bardzo zbożowo-słodowy, ale jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe, świetnie pachnie, świetnie się pije. No powiem szczerze, bardzo fajna whisky. Oczywiście w sklepie można było już kupić i 10-latkę. Chyba butelka kosztowała około 100 euro. No powiem tak, na początek po prostu chciałem sprawdzić te dwie whisky z tymczasowego orężu. No i jestem zadowolony. No dobra, jak na razie z tej po lewej stronie, to czas teraz na drugiego łyka.
Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Teraz mam takie akcenty czekoladowe. Teraz dość sporo rodzynek, bo muszę powiedzieć, że ta konfitura czerwono-owocowa razem z tą słodowością spotyka się tam gdzieś na środku języka i daje efekt taki, jakbym w tym momencie miał rodzynki w buzi. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Ta whisky jest oleista. No muszę powiedzieć, teraz ten finish jest lepszy niż za pierwszym razem. Mam trochę tych rodzynek, mam trochę tej czekolady. Dalej jest tak słodowo, zbożowo, ale już nie tak mocno jak przy pierwszym łyku. Drugi łyk jeszcze lepszy. No dobra, odłożę ten kieliszek, przepłuczę usta i pójdziemy w prawo. Dobrze, po prawej stronie wersja Peated. Jeśli chodzi o maturację, o wetting, mamy tutaj ex-bourbon, mamy tu Pedro Jimenez Sherry i mamy tutaj quarter caski z wyspy Isla. Nieoficjalnie wiem, że są to beczki po Laphroaigu, oficjalnie są to quarter caski z wyspy Isla. Jęczmień pochodzi ze Szkocji i jest to torfowy jęczmień 50 ppm, a reszta tak samo jak po lewej stronie, czyli 46%, naturalny kolor i bez filtracji na zimno. Jeśli chodzi o cenę, ta whisky jest nieco droższa. Tam w sklepie firmowym kosztowała mnie 53 euro. Dobrze, przejdźmy do strony praktycznej. Sprawdźmy, jak jest na nosie. O, jest pięknie. O, jest pięknie. Ale mam takie wrażenie, ten torf tutaj jest na pierwszym planie, ale mam takie wrażenie, jakbym w pierwszym momencie miał coś troszeczkę takiego, co już znam, coś torfowego i morskiego, ale potem przyszedł taki zupełnie inny torf. Bardziej miękki. I nie tyle ognisko, co bardziej taki mokry, taki popiołowy. Ale jest to bardzo, bardzo przyjemne. Ta whisky nie jest już tak słodka, jak ta po lewej stronie. Ma troszeczkę cięższy klimat, bardzo przyjemny klimat, bardziej wytrawny. Czuję tutaj oczywiście czerwone owoce. Bardzo fajnie czekolada, taka gorzka czekolada. No ale tutaj nie mam świeżych owoców, mam takie suszone owoce. Bardzo fajnie dąb. On się łączy z tym torfem. No jest tu coś takiego, że mógłbym powiedzieć, że ta whisky robi wrażenie morskiej. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest lepiej ułożona i że jest to starsza whisky. Ale obie są 5-letnie. No jest i coś wanilii, ale jest i też coś jasnych owoców. Troszkę więcej przypraw tutaj. No tutaj goździki, ewidentnie. No i jeśli chodzi o charakter tej whisky, to ta whisky różni się znacznie, że tak powiem, od swojej siostry po lewej stronie. Ale przy produkcji tej whisky użyto jęczmienia niemieckiego, przy produkcji tej, Peated, jęczmienia ze Szkocji. Słuchajcie, na nosie, jakby mi ktoś powiedział, że to jest jakaś whisky z Isla, 10-12 lat, mógłbym spokojnie to kupić. No pachnie bardzo fajnie. Teraz
troszeczkę jaśniej, taka mirabelka. No dobra, sprawdźmy, jak jest na języku. No ona jest delikatna. Ona jest delikatna, jest owocowa. Taki miód wrzosowy. Ona jest o wiele delikatniejsza niż ta po lewej stronie. Lepiej ułożona. Dobra, dobra. Teraz przychodzi troszeczkę pieprzu. Jeśli chodzi o ten torf, to on nie jest tutaj absolutnie jakiś ogniskowy. Nie jest grillowy. Jest taki ziemisto-popiołowy i raczej robi takie wrażenie, jakby ta whisky była brudna. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jakby tu był taki funk, co mi oczywiście bardzo się podoba. No na finiszu ten torf jest troszeczkę taki suchy, taki dębowy, lekko popiołowy, ale muszę powiedzieć, że ta whisky jest delikatniejsza. No pije się tak, jakby miała za 40%. Świetnie ułożona. Absolutnie nie mogę tu nic mówić o młodości alkoholu, o jakiejś metaliczności. Oczywiście mamy tutaj torf, który mógłby przykryć tą młodość, ale zdarzało mi się pić 5-6-letnie torfowe whisky, gdzie wyczuwałem metaliczność i młodość tego destylatu. Tutaj tego absolutnie nie czuję. Teraz pięknie. Taki delikatny, słodki, owocowy dym. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No, czuję takie fajne, ciepłe drzewo. Takie delikatne, ciepłe, nagrzane słońcem drzewo. Do tego owoce. Teraz wyraźnie czuję PX-a. Bardzo fajnie, słodkie śliwki, ale nie, że one są na pierwszym planie. Tak jakbyśmy, nie wiem, na tarasie, na balkonie czy w ogrodzie mieli taki stary drewniany stół, który nie byłby polakierowany i ten stół byłby na ekspozycji słońca i teraz właśnie oddawałby to ciepło, ten zapach takiego starego, ale jednocześnie miękkiego, lekko słodkiego drzewa. Na tym stole stałyby również owoce, śliwki, jakieś mirabelki i chciałbym w tym momencie powiedzieć, że dochodzi do nas jeszcze dym z ogniska, ale to nie jest tak. To jest taki ziemisty, popiołowy, ale jednocześnie słodki, lekki i przyjemny torf. To nie jest taki ciężki, ściółkowy, leśny. Nie wiem, taki lekki, słodki popiół. No nie wiem, czy mogę tak to opisać. No bardzo, bardzo przyjemna whisky. Dobra, czas na drugiego łyka. No fajnie, fajnie. Teraz troszeczkę więcej substancji. Ok. Teraz wypełniła całkowicie moje usta. Teraz pokazała, że jest mocniejsza. Może ten pierwszy łyk był za mały. Wziąłem za małą ilość. Bardzo fajnie. Ale świetnie tworzy to tutaj jedną całość. Nie mam tu jakiejś takiej rozbieżności. Ta whisky ma 5 lat. Na te 5 lat jest po prostu super ułożona. Jest słodko, jest owocowo. To, co mam na nosie, mniej więcej prawie 1:1 mam na języku. Troszeczkę więcej tego drzewa, ale to drzewo tu jest bardzo przyjemne. Troszeczkę więcej słodu, ale bardzo przyjemnego słodu. Jak dla mnie świetna, rewelacyjna whisky. Dobrze, odstawię ten kieliszek i nie będę teraz płukał ust wodą i wrócę na lewą stronę. Ciekawy jestem, jak odbiorę teraz tego klasycznego malta, który jest zrobiony z innego słodu, z innego jęczmienia. No tutaj mam o wiele więcej świeżości, tutaj czuję o wiele więcej dębu, ale mam też i więcej świeżych owoców, takich soczystych owoców. No mam coś takiego, no nie chcę powiedzieć świeżo skoszona trawa, ale może coś takiego właśnie jak taka ułamana gałązka drzewa.
No jest świeżo. Tutaj mam wiosennie. O ile tutaj powiedziałbym, mamy taką pełnię lata, powiedzmy nawet sierpień, i siedzimy w sadzie, już jest po ognisku, dochodzi do nas tylko taki zapach już przygaszonego ogniska, troszeczkę zapach tego popiołu, ale, że tak powiem, siedzimy w tym ogrodzie, rozmawiamy i jeszcze mamy tutaj paterę, że tak powiem, z owocami, to tutaj raczej bym powiedział, że to jest albo początek lata, albo taka późna wiosna, gdzie jesteśmy gdzieś na łące, gdzie czujemy troszeczkę ziół, troszeczkę kwiatów i takie świeże owoce. No świetnie, po prostu świetnie. Dobrze, a sam jestem ciekawy, jak odbiorę teraz tą whisky. Ona jest intensywniejsza w smaku i robi wrażenie młodszej. To teraz mogę powiedzieć, że tu teraz po raz pierwszy odczułem troszeczkę młodość tego destylatu, ale jest to przyjemne. Jest to przyjemne, absolutnie mi to nie przeszkadza. Troszeczkę teraz tanin, troszeczkę goryczy, ale dalej jest słodko-owocowo. Czekam na ten finish teraz. Jest fajnie, jest fajnie. No on przypomina mi ten finish, troszeczkę takie cornflakes, ale takie zbożowe, takie żytnie cornflakesy, które nie są słodkie, coś takiego. Ale jest to bardzo przyjemne. No dobra. Nie nadmieniłem. W roku 2025 przez Botschafta została ta Brennerei, ta destylarnia, nazwana najlepszą narodową whisky w Niemczech. No dobra, tak tylko na marginesie. Wiemy, że jest to jakaś nagroda, a wszelkie nagrody, że tak powiem, weryfikuje kieliszek. I ja właśnie to teraz zweryfikowałem. No i powiem tak, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc podsumowując, jesteśmy w niemieckiej destylarni, czy Brennerei, jak to się mówi po niemiecku, Birkenhof. Jesteśmy w Westerwald. Tam jest mała, rodzinna Brennerei, mała, rodzinna destylarnia, kraftowa destylarnia, która produkuje whisky. I ta whisky bardzo mi smakuje. Zarówno ta po lewej stronie, która jest zrobiona z jęczmienia niemieckiego, ale jest bardzo intensywna, bardzo owocowa, jak i ta po prawej stronie, która jest zrobiona ze szkockiego jęczmienia, obie podchodzą mi bardzo. I muszę w tym miejscu powiedzieć, że jeśli macie taką możliwość i mieszkacie jakoś niedaleko tej Brennerei, tej destylarni, to polecam, ponieważ taka wizyta w tej destylarni kosztuje 11,50 € od osoby. Mamy 2-godzinny tour. Oczywiście kosztujemy później ich trunków, nie tylko whisky, a te inne trunki też są dobre, jeśli mogę to powiedzieć, ale istnieje również możliwość zarezerwowania sobie prywatnej tury, takiej prywatnej wycieczki, jeśli byście tam mieli przyjechać jakąś grupą. Myślę, że to jest troszkę daleko, żeby tam przyjechać bezpośrednio z Polski, ale jeśli ktoś z Was mieszka tutaj w okolicy, to polecam. Odwiedźcie tą destylarnię, bardzo miła obsługa, bardzo fajny czas, bardzo mili ludzie, wszystko naprawdę na wysokim poziomie. Ja, jak i moja rodzina byliśmy wszyscy bardzo zadowoleni. A wracając do whisky, ja osobiście polecam te wypusty. Uważam, że to jest fajna niemiecka whisky, której warto skosztować. Teraz pytanie do Was, czy mieliście już możliwość kosztowania coś z tej destylarni, jak Wy odbieracie tą whisky? No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Do następnego filmu. Cześć!